Początek małych instrumentów to jest tak mniej więcej rok 2005-2006, kiedy jakoś postanowiłem wrócić do aktywnie uprawianej muzyki, bo kiedyś grałem na kontrabasie, miałem kilka lat przerwy i w końcu znowu to ze mnie wyszło, więc interesując się muzyką eksperymentalną, poszukującą nowych, ciekawych brzmień z różnego gatunku, powiedzmy, że ta muzyka, no to zacząłem szukać właśnie w takich niepozornych źródłach dźwięku. Zacząłem kupować takie różne instrumenty, które znałem z płyt różnych wykonawców, wiedziałem, że takie są, a później się to tak zaczęło rozwijać, że właściwie to zaczęły mnie interesować wszystkie takie kuriozalne wynalazki muzyczne, łącznie z tymi, które można kupić, które nie są instrumentami same z siebie, tylko można je w jakiś sposób zmodyfikować, przerobić. No a ostatecznie też takie instrumenty, które w ogóle nie istnieją i trzeba je sobie samemu zbudować. Nie uczyłem się u nikogo budowy instrumentów, w tym temacie jestem samoukiem i zresztą te instrumenty nie roszczą sobie pretensji do bycia lepszymi niż produkcje lutników. To w ogóle też nie jest tak, że te instrumenty mają być lepsze od tych instrumentów, które znamy tradycyjnie. Zresztą domowymi sposobami i umiejętnościami, narzędziami nie jesteśmy w stanie być może takich instrumentów wykonać. Chodzi o to, żeby zachowywać się kreatywnie i pomysłowo nie tylko w kontekście tego profesjonalnego dźwięku, od którego małe instrumenty czasem uciekają. I w związku z tym to, co robię, jest oparte tylko i wyłącznie o takie własne doświadczenia, własne eksperymenty. Oczywiście o konsumowanie wiedzy i muzyki, która już do tej pory została użyta i wykonana. Małe instrumenty, tak wyobrażam sobie w dniu dzisiejszym jako taką platformę do pewnej kreatywnej postawy, która przede wszystkim pozwala zaistnieć dźwiękowi prawdziwemu. Mam takie wrażenie, że tych dźwięków prawdziwych jest coraz mniej, bo coraz częściej sięgamy do źródeł takich, które ten dźwięk imitują. Nie? Czyli to, że na małej przestrzeni, w której się znajdujemy, jest zgromadzonych tam około 500 źródeł dźwięku, a one właściwie w większości są źródłami mechanicznymi, fizycznymi, jest takie dla mnie bardzo ciekawe i frapujące, bo te dźwięki są tak w naszej rzeczywistości nieobecne, tak powiedzmy, na co dzień. Nie? Coraz mniej ludzi ma kontakt z instrumentem żywym jako źródłem dźwięku. Coraz częściej ta muzyka dobiega do nas z różnych imitacji czy jakichś reproduktorów dźwięku, a coraz rzadziej mamy kontakt z tym prawdziwym, realnym dźwiękiem. Stąd ta idea, oprócz tego, żeby muzyka była ciekawa sama w sobie jako substancja brzmieniowa i stąd ta potrzeba, żeby wyposażyć taką ideę w dużą ilość różnych brzmień, ma też w sobie takie przesłanie, żeby trochę zawracać bieg rzeki w drugą stronę, czyli nie iść w tą imitację, nie iść w to udawanie, tylko koncentrować się na tym, co jest prawdziwe, nawet jeśli nie do końca jest takie cudowne z punktu widzenia współczesnej realizacji, bo te dźwięki małych instrumentów mogą być czasem jakieś super piękne i dokładne i precyzyjne, a czasem są kompletnie jakieś od strony realizacyjnej bezsensowne, ubogie, kuriozalne, ale taka jest natura dźwięku. Dźwięk to nie tylko piękna produkcja, która się sączy z głośnika, z podbitymi wszystkimi pasmami, tylko to jest po prostu każdy szmer, każde jakieś zająknięcie się dźwiękowej materii, która nie tylko jest w instrumentach, ale i otacza nas samych, więc kolejna taka, powiedzmy, sugestia to też jakieś uwrażliwienie ucha na otaczającą różnorodność dźwiękową.
Sens na przykład nagrania płyty na 20 różnych małych pianinach i fortepianach jest również taki, że słyszymy, jak różnie może brzmieć instrument, który w ogóle na co dzień nie zajmuje oczu i uszu, ani uwagi ludzi, którzy się z muzyką stykają na zasadzie takiej przelotnej. Nie traktujemy tych instrumentów jako w ogóle poważnego źródła dźwięku, poważnego medium do muzykowania. Natomiast okazuje się, że jak przyłożymy do nich ucho, skoncentrujemy się na tym dźwięku, to bardzo ciekawe spektrum się zaczyna nam odsłaniać. No i myślę, że upowszechnianie kultury instrumentu muzycznego właśnie jako takiego zjawiska jest również jednym z celów małych instrumentów. To trzy, a ja sobie jeszcze ja jedno. jeszcze biorę, proszę bardzo. Czy ty będziesz miał bas taki Będę miał Chodzony. chodzony, bas. wychodzony? 3 i... Nie tak Oj. łatwo.